Dzień dobry, jestem Robert, witam Was na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam ostatnie mydło z tych kilku, które użyczył mi kolega Karol, a będzie to mydło Extro Due Novembre. Takie klimaty na koniec. Na koniec też tego filmu, który dla Was nagram, pokuszę się o przedstawienie tych mydeł, które zapadły mi najbardziej w pamięci, którymi warto by się zainteresować. To jest mydło, które ma taką szatę graficzną. Takie klimaty. I to jest mydło o zapachu cyprysu. I na opakowaniu w sposób schludny pokazane jest, jaki jest skład. Jest napisane, że to jest mydło roślinne z koenzymem Q10, elastyną, olejkiem NEM, o czym później powiem, olejkiem rozmarynowym i melisą. Taki jest skład, a tutaj skład jest jeszcze krótszy w stosunku do tego składu, który Wam pokazałem, kiedy przedstawiałem Wam mydło vetiverowe. Tutaj nie ma, tu w składzie nie ma oleju żożoba bądź chochowa, zależy jak to czytać. Tutaj jest tylko 8 składników w składzie. No i tutaj też w sposób właśnie taki przedstawiony jest cyprys. Swoją drogą, ja nie jestem zwolennikiem przedstawiania w produktach do golenia takich klimatów. To do mnie nie trafia, bo cyprysy rosną nie tylko na cmentarnych olejkach, ale ma to swój pewien klimat, jakieś odniesienie. Mydło ma, zobaczcie, taką marmurkową, do światła może bardziej, konsystencję, widzicie? Już z daleka czuję zapach cyprysu, ale oprócz tego cyprysu bardzo wyraźnie czuję melisę. I rozmaryn może gdzieś tam się przewija w tle, ale czuję właśnie cyprys i melisę. Takie, to jest twardsze mydło w stosunku do tego vetiverowego. I również też jest, zobaczcie, taka jest wkładka plastikowa, gdzie dostęp tego mydła do reaktywnego metalu, jakim jest aluminium, jest ograniczony. Tak to wygląda. 150 ml mydła włoskiego. To jest mydło w 100% roślinne. Artisan Shaving Soap Extra. Prosto, elegancko. Cmentarnie. Ogolę się dzisiaj dla odmiany od szlachetnego ostrza ogolę się dzisiaj maszynką na żyletki. Jedyną, którą mam, Merkur 37C. Mydło przełożyłem już do tygla. Jest już tam, czeka na wyrabianie. Mydło wyrobię pędzelkiem portugalskiej marki Semogi. A użyję do golenia dzisiaj takich żyletek London Bridge. To jest legenda. Dostałem w prezencie od przyjaciela. I chciałbym Wam pokazać w pewien sposób. Wyciągam żyletkę komisyjnie, żeby nie było. Zabytkowy papierek. Te żyletki mają kilkadziesiąt lat. Pokażę Wam sposób, w jaki można się uchronić przed urazem dla osób, które zaczynają przygodę z tradycyjnym goleniem, sięgają po maszynki na żyletki. I często występuje takie coś, że głowica jest węższa, jest krótsza w stosunku do żyletki. Także żyletka wystaje, widzicie, wystaje poza głowicę. To jest w papierku, ale pokażę Wam, jak można w łatwy sposób sobie zmodyfikować. Pokażę Wam różnicę. Najpierw założę żyletkę, a potem tą żyletkę dostosuję, wyciągam z papierka. Zobaczcie, pożółknięty, zabytkowy papierek. Pokażę Wam różnicę, jak to wygląda. Rozkręcam głowicę. Ja często stosuję tę metodę, jak golę głowę, żeby nie zwracać uwagi
za uszami. Zobaczcie. Żyletka wystaje dobry milimetr z każdej strony. Nie wiem, czy to złapie ostrość, czy nie, ale domyślam się, że widać, o co chodzi. Żyletkę można w łatwy sposób modyfikować tak, żeby nic nie wystawało, żeby to golenie było bezpieczne, tak, żeby wystawała tylko krawędź nąca z grzebienia. A robimy to w banalny, prosty sposób. Kochani, nożyczkami obcinamy ten nadmiar, dosłownie obcinamy milimetr. Zobaczcie, przykładam. Widzicie, ile wystaje? Niewielka ilość. Ja tutaj górę przytrzymam palcem, żeby mi to nie pstryknęło. Zobaczcie, trochę mi się trzęsą ręce. Ciach. Jeden fragment obcięty, pokażę Wam, żeby nie było. Proszę. Z jednej strony obcięte, odkładam na bok. Przytrzymuję palcem, żeby mi nie pstryknęło, żeby gdzieś tam się mi nie wbiło w rękę. Spójrzcie. Tu nie jest potrzebna gilotyna do blachy. Nożyczki spokojnie dają sobie radę. Proszę. No potem można wyrzucić do śmieci. Widzicie? Taka modyfikacja blaszki. Te elementy zostały odcięte i jeszcze dużo zostało. Takie coś. Gdzie mam tą maszynkę? I zakładam. Tu się nic złego nie stanie. Proszę. Zakładam London Bridge zmodyfikowaną do maszynki. Zakręcamy. I spójrzcie teraz. Proszę, zobaczcie przyjaciele, jak to wygląda. Nie wystaje dosłownie nic. I tak, w taki bezpieczny sposób tutaj już tylko wystaje, jak widzicie, blaszka z przodu. Boki są całkowicie bezpieczne i goląc się, szczególnie za uszami, tutaj już nie zaczepimy tą wystającą blachą, która mogłaby nas zranić, skaleczyć. Takie coś. Wracamy do mydła. Ostatnie mydło od kolegi Karola. Marmurkowa faktura. Powiem Wam, jeśli chodzi o zapach, ja się długo zastanawiałem nad tym zapachem, jak go opisać. Ja miałem do czynienia z cyprysami, bo z zawodu mam taki zawód, że zajmuję się roślinami również. I cyprysy mają ostry, taki cytrynowy zapach. Jak się je przycina, jak się je ruszy gałęzie, to pachną tak właśnie mocno cytrynowo. A tutaj jest zapach cytrusów. Ale wiecie, jak to pachnie? To trochę pachnie, gdyby tak porównać, jak syrop na kaszel pini. W Polsce jest taki dostępny, bądź był, nie wiem. To ma bardzo podobny zapach, to jest taki słodkawy, przyjemny, ciepły zapach. Tutaj może ze względu na tą melisę, która jest użyta razem z tym olejkiem cyprysowym, może ta melisa powoduje właśnie taki syropowy niuans zapachowy. W międzyczasie kręcę mydło. Patrzcie na moje ręce, jak ja nimi kręcę. I wychodzi coś takiego. Masa na dnie tygla jest cały czas. Ta masa mydlana jest twardsza w stosunku do vetiverii. Nie ma tu oleju jojoba bądź jojoba. Koenzym Q10. Olejek rozmarynowy. A skład jest krótki, tam jest 8 składników, włącznie mydła, włącznie z wodą. Plus te dodatki, które są wyszczególnione na wieczku tego mydła. Dzisiaj mam krótki zarost,
dlatego że chciałem porównać poprzednie mydło od tego producenta do tego mydła. Jak sobie poradzi to mydło z trudnym zarostem, bo dla mnie zarost jednodniowy bądź 1,5 dnia, taki jak ten, to jest trudny zarost do golenia. Mi się nieprzyjemnie goli tej długości zarost. Najlepiej zarost, który ma 2 dni. No proszę, my tu gadu, a piana się robi. Trudniej mi tym pędzelkiem w stosunku do tamtego poprzedniego mydła wybrać go, wbić w knot, bo jeszcze, widzicie, tam zostaje jeszcze na dnie. Twardsze jest, troszkę trudniej się wyrabia. U mnie standardowo to tak pół łyżeczki. Nie ma co. Trzeba na bogato, ale nie w nadmiarze stosować. Powiem Wam, że przez ten cyprys też zapach jest, oprócz tego, że jest taki ciepły, to jest też i świeży. Cyprys. Cyprysy rosną nie tylko, przyjaciele, w takich miejscach z Wierzcha, ale też rosną w wielu innych miejscach ciekawych. O proszę. Myślałem, że piana będzie szara, a piana jest taka, no można powiedzieć jasno szara. Nie jest całkiem bardzo biała. Dobra. Takie rzeczy się zrobiły w tyglu. Nie ma co. No fajnie już się ciągnie. Prawie wszystko, co miałem na dnie, włożyłem w węzeł. Tamto mydło po pewnym czasie zaczęło mnie piec w skórę, powodowało pieczenie skóry. Zobaczymy, jak będzie z tym mydłem, czy po czasie ta przypadłość się nie ujawni. To mnie też ciekawi. Bo tutaj jest, ale leci mi piana. Tu jest odrobinę inny skład. I jak mydło sobie poradzi ze zwiększeniem krótszego zarostu. A wśród tych mydeł, które Wam pokazałem ostatnio, w pamięci szczególnie zapadły mi trzy fajne mydła, na które można zwrócić uwagę. W mojej ocenie dobre. Nawet w kierunku bardzo dobrych. Proszę. Piana jak ta lala. W trakcie pędzlowania narobiło się piany. Mam wrażenie, że więcej jak w mydle Vetiver, tego samego producenta. Bezurazowa maszynka, a poza tym slant to i tak goli niezauważalnie. Zobaczymy krótki zarost 1,5-dniowy, jak sobie poradzi i jak to mydło zmiękczyło mi zarost. Zobaczmy.
Zmiękczenie świetne. Proszę. Wypłukiwanie. Cała maszynka spodem wypełniona pianą. Czuję lekkie szczypanie, delikatne. Ale w mniejszym stopniu jak w tamtym mydle. Proszę. Co tu widzimy? Czyściuteńko. Powiem Wam, że mydło lepsze od tamtego poprzedniego. Lepsze mydełko. Lepiej zmiękcza zarost. Mam wrażenie subiektywne, że jest lepszy pościsk też. Piany jest po prostu gargantuiczna ilość i drugie tyle w tyglu. Piecze mi skórę, czuję, ale naprawdę to takie jest symboliczne w stosunku do poprzedniego mydła. Tu jest jakby bardziej luksusowo. A cyprys przełamany tą słodyczą, ziołowością właściwie, melisy i tego rozmarynu. Rozmaryn też ociepla trochę zapach. Przejście pod włos. Wypukuje się fajnie. Żyletki London Bridge, kultowe żyletki. Proszę. Dobre wypłukiwanie. Co się dzieje po zgarnięciu? O, kochani, tu jest naprawdę ślisko. To jest 100% bardziej ślisko w stosunku do Vetiverii. I zapach, szczerze mówiąc, to bardziej mi się podoba ten. Chociaż Vetivera, tamto mydło też ciekawe. O. Tu gdzieś chciałem jakąś nierówność skóry. Taki krótki zarost to są uniesione mieszki włosowe i przy takim zaroście jednodniowym najłatwiej jest o jakieś skaleczenie, takie na przykład jak to. Wiecie co? To jest bardzo dobre zmiękczenie zarostu. Myślę, że pod brzytwę też by fajnie podeszło. I szczypanie jest symboliczne, przyjaciele. No a jakbyście się chcieli do mnie przejść, to mam jeszcze tego mydła na 4 przejścia piany. Piana też jest bardziej zwarta w stosunku do poprzednika. I ciekawy zapach. Bynajmniej nie jest to zapach cmentarnych okolic,
Tylko to jest zapach, jak dla mnie, jakieś alejki z cyprysami w lato, gdzie to parowanie olejków jest wysokie, gdzie parowanie tych olejków jest duże i tak się czuje to. Koenzym Q10. A właśnie, olejek miałem Wam mówić. Bo tutaj jest, tylko pozwólcie, że przypomnę sobie nazwę. Oliodinem to jest olej, który jest stosowany do pielęgnacji skóry, który zapobiega jakimś zakażeniom, nadkażeniom, antybakteryjny, antygrzybiczy, przeciwzapalny, nawilżający. Także ten olej też jest stosowany, czy będzie olejek do pielęgnacji skóry, do pielęgnacji włosów. I można powiedzieć, że producent postarał się, żeby oprócz zmiękczenia zarostu też była jakaś pielęgnacja skóry. To dobrze. To działa na plus dla pana, który rękodzielniczo zrobił to mydło. Patrzcie. Odrobinę szampanowa, ale taka bardziej zwarta piana w stosunku do poprzedniego mydła. Ok. Przejście z włosem to już niewiele tego jest do ścinania. Jak wiecie, ja maszynkę trzymam w ten sposób, że pokazuję to młodym, którzy uczą się golić na żyletki, bo starzy wyżeracze to już sobie trzymają jak chcą. To nie moja sprawa. Można trzymać maszynkę w ten sposób i ciągnąć sobie po skórze, ale wtedy jakby kontrola nad balansem jest mniejsza. Musimy ręką sobie balansować po skórze. A ja trzymam maszynkę tuż pod głowicą. Widzicie? Tutaj na tym wgłębieniu, tu opiera mi się palec pod głowicą, a ten palec tylko podpiera albo i nie podpiera. Zależy jak sobie tam balansuje na twarzy. I w ten sposób, widzicie, jest lepszy balans. Ja nie muszę machać tak ręką, jakbym tutaj machał. Pokażę Wam różnicę. Oczywiście to jest przerysowane, ale w tym rzecz. Tylko jak trzymam sobie tu blisko, to już sobie tylko macham samą maszynką. To znaczy odchylam ją w stronę, w którą chcę. Tak jest łatwiej. Jest, kiedy prowadzę maszynkę po skórze, mam po prostu większą kontrolę nad tym, jak maszynka mi się po tej skórze przesuwa. Ale to jest tylko podpowiedź. Każdy oczywiście goli się jak chce. Jak tam komu wygodniej. Ja tylko pokazuję swój sposób, jak ja się golę od zawsze, od wojska, od przedwojska. Dobra. Widzicie? Widzicie, gdzie jest palec? Nie tu, tylko tu. No i według mnie, w mojej ocenie, tak jest mi osobiście łatwiej utrzymać balans maszynki. A palec najmniejszy podpiera ją i ona mi się tutaj nie wyślizgnie. Nie ma takiej możliwości. Nawet jakby nie było moletowania, to wgłębienie pod głowicą gwarantuje mi, że tu, gdzie się zaczepia palec, że mi ta maszynka nie ucieknie, bo tutaj sobie trzymam góra-dół, widzicie? Także to jest proste jak drut. Zachęcam Was. Do tego, żeby golić się w sposób tradycyjny, jakkolwiek maszynkami na żyletki, nie plastikiem czy brzytwami. Bo to jest o niebo biegunowo lepsze od golenia plastikiem.
Maszynkę można używać raz, można używać wiele razy, można używać kilkadziesiąt razy. Są maniacy też. A ja maszynkę używam jeden raz. Żyletkę, przepraszam, że mówię o żyletce cały czas. Raz i wyrzucam. Jedno golenie, jedno użycie. I kosz. Choćby to były żyletki nie wiadomo jakie. Jakie kultowe, to tak robię. Tego się trzymam. O, proszę bardzo. Tu może jeszcze coś. To, takie buty. I maszynki podobnie jak brzytwy nie przyciskanej, tylko sama waga głowicy powinna prowadzić narzędzie po skórze. Podobnie jak brzytwa, podobnie jak kamisorii. Tak to wygląda. Odkładam na bok. Przetrę sobie twarz. No i tak, golenie problematycznego dla mnie zarostu, czyli dzień, półtora, zakończyło się sukcesem. Gładziutko skóra jest nawilżona po tym mydle. Czułem pewne szczypanie, ale to było szczypanie, kochani, symboliczne. Może trochę czuję na napięcie po goleniu, napięcie skóry trochę jest wyczuwalne. Mydła jeszcze jest, piany. Cały prawie tygiel. Jeszcze za przejścia by wyszły. Co tu mamy? Co tu mamy? Możemy sobie jeszcze spojrzeć na tą pianę raz. O, tak wygląda. Nawet dosyć zwarta, widzicie? I bardzo ładnie pachnąca cyprysem, posłodzonym trochę tą melisą. Ładnie się ciągnie. Mydła, które chciałbym Wam na koniec podsumować, miałem ich kilka od Karola, ale na moją uwagę zasłużyły 3 mydła. Jedno już odjechało wcześniej do Karola. To było mydło Kyoto, a jeszcze woda. Lea łagodząca, delikatna woda. Proszę. O. Takie delikatna, neutralna. Zdaje się bezalkoholowa. O, super. Rumiane chyba w składzie jest. Proszę. Dole na kark. 3 mydła. Jedno Kyoto pojechało już do kolegi, a 2 pozostałe to jest właśnie to Scots Pine Sheep. To jest mydło z baranim łojem. Bardzo dobre mydło, naturalnie pachnące właśnie jodłą. Taka konsystencja, bardzo fajny, aromatyczny zapach, takie można powiedzieć leśne spa w łazience. I bardzo dobre właściwości pianotwórcze, zmiękczające, poślizgowe, bo tutaj nie ma łoju wołowego, jest łój barani. Takie mydło Stirling Premium i tutaj nawet widzimy na etykiecie, widzimy owieczkę bądź barana. I drugie mydło zasługujące na uwagę, to jest mydło od mokasyna i bynajmniej to mydło nie pachnie kotłownią, tylko zasługuje na uwagę to mydło ze względu na, jak dla mnie, bardzo ciekawy zapach. Fajna rzecz, a właściwości u mokasyna po prostu bez komentarza. Zawsze dobre. To mydło też. No i tyle.
Zaraz spakuję paczkę, przygotuję mydła, żeby odesłać. Tymczasem fajne golenie, trudnego zarostu zakończone sukcesem. O, skóra nawilżona po wodzie. Czuję się pewną taką lepkość jeszcze pochodzącą od wody. Lea Aftershave Sensitive. Refrescante, odświeżająca. I rzeczywiście ta woda odświeża, to prawda. Ale nie powoduje palenia skóry, jest natychmiastowo odświeżająca. Tymczasem następne golenie to będzie... A zobaczycie, jak odwiedzicie mój kanał. Do widzenia.